Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem października. Zrobiłam sobie listę książek, które przeczytam i okazało się, że jest ich aż 12, z czego jestem bardzo dumna i jestem zaszokowana, że aż tyle książek udało mi się przeczytać. Są też w moim wrap-upie książki z TBR-u na październik i muszę go odnaleźć w swoich spiskach. No i powiem, że trochę mi się tych książek udało przeczytać z października. Nie wiem, czy robiłam TBR na listopad. Chyba nie robiłam. Chyba nie spisywałam sobie TBR-u na listopad, więc będę musiała sobie spisać na kolejny film. Ale może zacznę od tego, jakie książki udało mi się przeczytać i potem na sam koniec powiem, które były w tym TBR-ze na październik. Więc miesiąc zaczęłam, trochę słaba okładka mi się zgrała jakość, ale zaczęłam z książki Swietłany Aleksiejewicz Czasy Second Hand, Koniec Czerwonego Człowieka. Udało mi się tę książkę skończyć, jestem z tego bardzo zadowolona, bo ta książka dosyć długo siedziała na moim TBR-ze i ona była rozpoczęta dosyć długo. Jest to dość ciężka książka, no i cieszę się, że w końcu ją skończyłam. Są to czasy, kiedy były te wszystkie przemiany w Rosji i właśnie autorka opisuje prawdziwe historie ludzi, którzy żyli w tamtych czasach i którzy opowiadają swoje historie. Nie wszystkim, z tego jak czytam opinie później na stronach rosyjskich, nie wszystkim się ta książka spodobała tam. Natomiast ja uważam, że jest to dosyć ważna książka. Słuchałam ją w audiobooku. Audiobook trwa 24 godziny, więc to jest naprawdę potężna książka. I naprawdę mi się podobała i cieszę się, że ją skończyłam, bo otworzyła taki jakby mój zapał do czytelnictwa znowu. Więc skoro ten miesiąc zaczęłam z takim mocnym, ciężkim przytupem, to kolejna książka, którą przeczytałam, jest to Mój kumpel jest dziewczyną Weroniki Ancerowicz. Przeczytałam tę książkę, bo bardzo podobała mi się ta seria Westwood Academy, czyli For Sure Not You i Maybe You. I chciałam dać jej jeszcze jedną szansę, czy tej książki wszystkie mi się będą podobać. I ta książka też mi się bardzo podobała. Tutaj mamy chłopaka i dziewczynę i oni się przyjaźnią od dziecka i dziewczyna postanawia wyjechać z miasta na wakacje, ponieważ ona na co dzień jest taką chłopczycą. No i on ją traktuje jako kumpla, a ona się w nim zakochała już jakiś czas temu i planuje się z niego wyleczyć, więc wyjeżdża na wakacje do swojej ciotki, no i tam odnajduje trochę swoją kobiecość, można tak powiedzieć, i wraca odmieniona. No i jest tu pokazane wszystko, cała jej droga i tak naprawdę potem jest pokazane, jak ten jej przyjaciel Gabriel odnajduje się w tej nowej sytuacji. Bardzo fajna młodzieżówka, mi się bardzo podobała i ta okładka jest taka też urocza. I na pewno będę sięgać po książki Weroniki Ancerowicz. Kolejna książka jest to książka, którą złapałam od mamy. Jest to lektora klasy trzeciej, Dziewczynka z parku. Podobały mi się bardzo ilustracje. Nie wiem, moja mama już ją dała do biblioteki, bo skończyła mawiać, natomiast bardzo podobały mi się ilustracje w tej książce, bo ja miałam właśnie w tym wydaniu z ilustracjami Emilii Dziubak. Książka świetna, dające do myślenia. Ja ogólnie ostatnio jak czytałam takie dziecięce, trochę można powiedzieć, książki, to były one bardzo pouczające. Tutaj mamy dziewczynkę, która próbuje się odnaleźć w rzeczywistości, gdzie jej tatuś umiera. I tatuś jej pokazuje wszystko w jej życiu i jest tu pokazany ten proces, jak ona siebie leczy, ale też jak jej mama zaczyna sobie powolutku radzić w życiu po utracie ukochanego. Bardzo fajna książka, z takiej perspektywy dziecięcej napisana. Przyjemnie się czyta, więc to jest posiedzenie na kilka godzin, na 2, może 3 godzinki, żeby przeczytać, bo to jednak jest książka dedykowana dla dzieci. Ale dorośli, myślę, też dużo z tej książki mogą wynieść. Kolejna książka to jest Daphne du Maurier,
i Zatoka Francuza, czyli ja czytałam ją po rosyjsku, Francuza Furuci. Mamy tutaj bogatą damę, która wyjeżdża od swojego męża, jakaś mucha mi tu lata, wyjeżdża od swojego męża do ich posiadłości w St. Colam. To jest w Cornwalli. No i tam okazuje się, że grasują piraci i jeden z tych piratów mieszkał właśnie u niej w domu. No i tutaj mamy całą pokazaną historię miłosną. Ja nie spodziewałam się takiego zakończenia, myślałam, że będzie inne, chociaż to zakończenie bardzo pasuje do Daphne du Maurier. Książka jest wybitnie napisana. Ja miałam w niej trochę pewien taki zastój, natomiast myślę, że to nie było spowodowane samą tą książką, ale natłokiem książek, które rozpoczęłam i nie umiałam ich zakończyć. Także cieszę się, że właśnie Daphne du Maurier udało mi się skończyć. Świetna książka, naprawdę pod koniec nawet można uronić łzę, więc polecam przeczytać. Niekoniecznie w tym wydaniu, natomiast nasze polskie też jest śliczne, ale ja postanowiłam, że będę zbierać te wydania Daphne du Maurier, więc te czytam. Kolejna książka. Jest to książka, która mi się wybitnie nie spodobała. Nie dziwię się, że czytałam ją ponad 1,5 roku. Jest to Daisy Jones and the Six, czyli jakby biografia, wywiad Rzeka z zespołem, który tak naprawdę nigdy nie istniał, bo to jest wymyślony zespół. Pomysł mi się podobał, wykonanie niezbyt. Fajne były też piosenki, które powstały na sam koniec i można było sobie je przeczytać i wymyśleć, jakby mogły brzmieć. Więc to akurat było fajne. Natomiast kompletnie nie podobał mi się ten wywiad. Nie umiałam się jakby przekonać do żadnego z bohaterów. Nie umiałam wczuć się w nich jakby. Ja rozumiem, że to są lata bodajże 70. i że wtedy narkotyki królowały wśród takich zespołów rockowych. Natomiast no, tu aż do przesady Daisy Jones była bardzo taka pro-narkotykowa i cały czas tak naprawdę była w cugu. No i fajna była ta droga, natomiast jakby no nie do końca mi się spodobało wykonanie, więc nie wiem, czy po tej książce będę chciała sięgnąć jeszcze po jakieś inne książki Taylor Jenkins Reid. Są one zachwalane, ale ta też była zachwalana i swego czasu był taki boom właśnie na Daisy Jones, no ale jakoś do mnie nie przemawia. Może jeszcze sięgnę, ale nie wiem. Kolejna książka to był taki powrót do lat dzieciństwa, bo przesłuchałam sobie w audiobooku książkę Małgorzaty Musierowicz, Szósta klepka. Jest to pierwszy tom z cyklu Jeżycjady. Fajnie było powrócić do takich lat dzieciństwa, na pewno będę kontynuować z tą serią. Ja słucham ją w audiobooku na Legimi i podoba mi się to, że tam czyta sama autorka te książki, więc to mnie tak urzekło. Przygody tych bohaterów są super i naprawdę wiele razy wspominałam sobie, jak ja czytałam to, kiedy byłam mała i bardzo dziękuję mamie, że pokazała mi trochę tę serię, bo ja jako lekturę miałam chyba Kwiatka Lafiora w szkole. Nie wiem, czy do tej pory jest to jako lektura w klasach tam 4-6, teraz już chyba 4-7, czy 4-8, ile? Ja nie wiem, ile jest klas, chyba 8 teraz jest klas. Natomiast ja czytałam i bardzo mi się podobało, nawet mam jedną książkę, Noelkę, właśnie Małgorzaty Musierowicz, no ale chcę powrócić trochę do Jeżycjady, bo bardzo mi się podobała. Przyjemna, lekka, a wiele jest przygód i takich może bardzo młodzieżowych problemów. Natomiast bardzo przyjemnie się tego słuchało, a jeszcze jak czytała ta autorka, to już w ogóle. Kolejna książka jest to potężna cegiełka. Książka o serialu Teoria Wielkiego Podrywu. Wiele ciekawostek się z tej książki dowiedziałam. Podobały mi się też zdjęcia, nie tylko te kolorowe, ale też tutaj czarno-białe są zdjęcia, takie pamiątkowe właśnie aktorów z serialu i nie tylko aktorów. Ale mamy tutaj też właśnie to napisane w formie takiego wywiadu. Jessica Radloff jest wielką fanką serialu, z czego można się tutaj dowiedzieć z tyłu i ona napisała ponad 150 artykułów o tym serialu i postanowiła jakby zebrać to wszystko
do kupy, tylko że nie jest zabrać swoje artykuły, tylko od nowa, jakby od samego początku, od pierwszego sezonu, jak to się wszystko zaczęło, jakie mieli problemy i jak to tak naprawdę wyszło. Chciała to pokazać. Podobało mi się wspomnienia aktorów, wspomnienia producentów, naprawdę świetna książka. Dla fanów teorii wielkiego podrywu uważam, że jest to perełka, którą każdy fan powinien przeczytać i zapoznać się właśnie z tym, bo wiele jest takich ciekawostek, ale polecam to już przeczytać jakby po obejrzeniu całego serialu, bo jest tu wiele spoilerów, które się przewijają jakby cały czas, więc jednak to jest dla osoby, która już zna serial i po prostu jest ciekawa, jak to wyglądało za kulisami, bo jeżeli ktoś nie zna, a przeczyta, to będzie miał bardzo dużo spoilerów tutaj pokazanych. Kolejna książka jest to książka Toksyczne dziewczyny. Też ją dość długo czytałam, ale bardzo mi się podobała. Mamy tutaj dziewczyny ze szkoły w Raxter. Nie wiem, czy tak jest po polsku, bo ja czytałam po rosyjsku. No, ale mamy tutaj Baxter, szkołę dla dziewcząt, gdzie jest to szkoła z internatem. One mieszkają na wyspie, otoczonej ze wszystkich stron wodą. No i tam jakby rozpoczyna się taka pewna choroba, toks, która zmienia nie tylko ich ciała, ale i umysły. Nie wszystkim dziewczynom udaje się przetrwać. Też jakby cały czas one mają nadzieję, że wymyślą lekarstwo na tę chorobę. Natomiast ta pomoc od państwa, jakby od wojska nie nadchodzi. Głównie opieramy się tutaj na 2 przyjaciółkach, a w zasadzie 3. Jest tu, teraz nie pamiętam jak się nazywają. Jest tu Getty, Reese i Wyatt. Getty, Reese i Wyatt, i to ich przygody tak naprawdę tutaj mamy. Pokazano ogólnie mamy całą szkołę, natomiast to są nasze główne bohaterki, z którymi bardzo można się zżyć. No i cała historia rozpoczyna się od tego, że Wyatt i Getty są takimi jakby najlepszymi przyjaciółkami. One się traktują jak siostry od samego pierwszego dnia w tej szkole. Są takimi kumpelami. No i nagle jedna dostaje ataku właśnie tej choroby, tego toksa. No i ją zabierają. No i druga postanawia ją odnaleźć, ponieważ okazuje się, że ona w szkole nie jest, tylko ją gdzieś zabrano. No i właśnie postanawia ją odnaleźć. Fajna młodzieżówka, taka trochę z takim nie apokaliptycznym, ale takim ciężkim klimatem. Jest to trochę science fiction, można uznać. Fantastyka to nie jest, ale takie bardziej science fiction, coś takiego. Ale nie uważam, że jest to książka dla młodszej młodzieży, bardziej dla starszej. W Rosji na przykład w ogóle jest to znana za 18+. I w sumie się nie dziwię, bo niektóre sceny w tej książce są naprawdę mocne. Kolejna książka jest to... Zapomniałam o jednej, no ale trudno, wrócę. Jest to książka Wszystkie piosenki o miłości. Ja mam fizycznie, ale pożyczyłam ją mojej siostrze. Tutaj jest cudowna historia miłosna. Mamy 2 bohaterów, którzy mieszkali w Sheffield. Dan i Alice. Dan nadal mieszka jakby na wyspach, jest teraz w Szkocji. W Szkocji, tak, chyba tak. No i tam ma rodzinę swoją. Alice mieszka w Australii i jakby też tam ma swoją rodzinę. Natomiast gdzieś tam cały czas oni do siebie żywią jakieś uczucia takie miłosne. No i mamy powroty jakby do tych czasów, kiedy oni byli razem, no ale te powroty przynoszą się też na czas obecny i okazuje się, że ta pierwsza miłość, którą mieli, tak naprawdę nigdy u nich nie wygasła. Cudowna książka. Podoba mi się też to, że w tej książce jest
playlista, którą można słuchać podczas czytania i naprawdę ta playlista jest świetna i ja ją do tej pory słucham i cały czas wracam do fabuły tej książki myślami i ta książka będzie na pewno w topce tych tegorocznych, bo jest genialna i świetna i będę chciała jeszcze więcej książek Jane Sanderson poznać, na pewno. Co jeszcze tutaj czytałam? Jeszcze 3 książki zostały. Jedną z nich jest Moja siostra seruje. Co ja mam z tym? Moja siostra morduje seryjnie. Książka wyjątkowo dziwna w swoim wykonaniu, bo mamy tutaj jakby 2 siostry. Jedna zabija swoich chłopaków, a druga sprząta i tak naprawdę sprząta po niej. I tak naprawdę ta, która morduje, nie do końca jest taką złą siostrą, a ta, która czyści, nie do końca jest takim aniołkiem, jak to się wydaje. I tak naprawdę ciężko jest określić, która jest tą złą, która jest tą dobrą. Wiele rzeczy się tutaj dzieje. Podoba mi się to, że są tutaj krótkie rozdziały i tą książkę się dość szybko czyta. Natomiast nadal do tej pory nie wiem, co sądzić o tej książce. Ona nie była zła, jest dobra, jest napisana troszkę z innej, jakby z innego świata, bo jest Gdzie ona się dzieje? No i nie wiem. Gdzieś w Afryce się dzieje, ale nie pamiętam naprawdę gdzie. Przed chwilą wiedziałam, ale jak zaczęłam mówić, to mi wyleciało. Natomiast dzieje się w Afryce, więc też te ich zwyczaje są inne. Oczywiście tam nie mordują dla, dla zabawy. Natomiast ta siostra, która morduje, jest takim aniołkiem. Wszyscy ją uwielbiają, a ta siostra, która sprząta po niej, czyli nasza główna bohaterka, jest trochę spychana przez wszystkich na taki dalszy plan, bo ta jej siostra jest przecież cudowna, ona nic złego by nie zrobiła. I trochę ta starsza siostra właśnie żyje w cieniu młodszej. Ciekawie napisana książka. Na pewno chciałabym sięgnąć jeszcze po jakieś książki tej autorki. Nie wiem, czy wyszły w Polsce i nie wiem, czy autorka też napisała. Natomiast chciałabym się zapoznać, bo ta jest ciekawa, a właśnie jestem ciekawa, czy inne też będą w tym stylu. Na pewno książka zapada w pamięci, tak jak ja mam w przypadku Colsona Whiteheada i Miedziaków i Kolei Podziemnej. Innych książek jeszcze nie czytałam, bo się troszkę boję. Tam podczas czytania te książki wybitnie mi się nie podobały. Po czasie uważam, że są wybitne. Tak tutaj książka bardzo mi się podobała, ale do tej pory jakby nie wiem, co o niej sądzić, bo jest tak dziwna, że aż cudowna w swojej dziwności. Nie wiem, czy dobrze to określiłam. Przedostatnia książka jest to taka książka trochę do samorozwoju i ostatnia też taką będzie. Natomiast mam tu książkę Siła woli. Weź swoje życie pod kontrolę. Jest to książka Roya Baumeistera i Johna Terina. Jest to książka dla osób, które tak emocjonalnie nie podchodzą do siły woli, tylko po prostu chcą jakby trochę ją bardziej rozwinąć. Mamy tutaj wiele naukowych przypadków. Uważam, że troszkę za dużo i że ta książka mogłaby być połowę cieńsza i byłaby na pewno lepsza, ale mamy tu przy każdym rozdziale mnóstwo jakichś tam właśnie lekarzy, którzy mieli jakieś swoje eksperymenty, jakichś profesorów, którzy badali swoich studentów. Ciekawa książka. Ja natomiast od tej książki spodziewałam się czegoś innego. Ona mi się podobała, natomiast uważam właśnie, że za dużo było tej takiej naukowości w tym wszystkim. Zbyt mało tak określone, czym jest ta siła woli. Najbardziej podobało mi się wstęp i zakończenie i to zakończenie było chyba najbardziej takim sensownym w tym wszystkim. Ale jeżeli ktoś ma właśnie chęć poznać siłę woli z takiej naukowej strony, to ta książka jest naprawdę dobra. No i ostatnia książka jest to książka o medytacji, Osho, medytacja dla zabieganych, jak odnaleźć wewnętrzną ciszę w zgiełku codzienności. Ta książka mi się bardzo podobała, ja ją przesłuchałam sobie w audiobooku.
Ogólnie ta książka ma chyba 136 stron, więc jest takim cieniutkim wademekum, można powiedzieć, gdzie nasz autor opowiada właśnie, jak ta medytacja powinna wyglądać. Coś tu ponaciskałam. Jak powinna medytacja wyglądać i jak powinniśmy się po niej czuć. Są tu też praktyczne, pod koniec są praktyczne jakby ćwiczenia na tą medytację, jakieś playlisty, które nam autor daje, które stworzył właśnie pod medytację. Można tworzyć medytację energiczną, powolną, uspokajającą, więc jest mnóstwo tutaj właśnie sposobów. No i ta książka podobała mi się zdecydowanie bardziej niż Siła Woli, ale myślę, że to też przez to, że tutaj nie było zbyt przynaukowione, nie ma takiego słowa, ale nie było tutaj zbyt dużo nauki, bardziej była praktyka i taka lekka teoria, która opowiadała. Tutaj była mało teorii, mało praktyki, tak naprawdę głównie to naukowe odniesienia do jakichś takich badań naukowych. Nie do końca do mnie właśnie Siła Woli przemówiła, natomiast Medytacja dla zabieganych jest to książka, którą polecam, bo niektóre rzeczy zaczynam stosować i zaczynam odczuwać zmiany u siebie. Wiem, że to też może być trochę związane z podświadomością i tam tego typu, ale takie oddechowe ćwiczenia naprawdę zawsze warto stosować. Także to by było moje 12 książek, które udało mi się przesłuchać, przeczytać i ogarnąć. No i na październik w TBR-ze miałam właśnie część z nich, czyli Zatokę Francuza i bardzo się cieszę, że udało mi się tę książkę skończyć. Toksyczne dziewczyny, czyli właśnie też książkę, która dość długo była, ona była chyba w 2 TBR-ach i udało mi się przeczytać ją. Siła Woli, żeby dokończyć, też mi się udało. I była też właśnie na październik książka Osho, czyli Medytacja dla zabieganych. Co prawda nie udało mi się przeczytać Geek Friend 2, Płonący Bóg, Almond i Tigane lub Wiedźmę Kijowa, bo nie wiem, którą mam ochotę przeczytać. Natomiast wiem, że Almond w listopadzie na pewno chcę przeczytać, bo był w TBR-ze. Więc myślę, że co się odwlecze, to nie uciecze. Więc na pewno będzie Almond przeczytany. Także i tak jak na 8 książek, tak, z październikowego TBR-u. 8-9 książek, to 4 przeczytam, czyli udało mi się przeczytać taką połowę, więc tak jak na TBR i jak na to, co przeczytałam, to jestem z siebie bardzo dumna. Także dziękuję Wam wielkie za obejrzenie tego filmu, za przesłuchanie moich książek. Mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Miłego tygodnia, czytelniczo bardzo jakby napełnionego. No i do zobaczenia. Cześć!